Możemy sobie wrzucić dużo plików w tym telefonie. I teraz zajmiemy się rozkręceniem tego telefonu. Tu mamy jedną. Troszkę jest pochmurnie, więc nie wiem, czy zobaczycie dobrze te wszystkie śrubki, jak to wszystko wygląda. Tu jest jedna śrubka, druga, trzecia głęboko, czwarta, piąta i tutaj szósta. To są wszystkie śrubki krzyżakowe. Odkręcamy je sobie i odkładamy w takiej kolejności, w jakiej się znajdują. Jeszcze sobie zobaczymy, czy wszystkie są w takim samym rozmiarze. Sobie wszystkie je odkładamy na bok. Tak jest. I tu widzimy, są dłuższe i krótsze śrubki. Te dłuższe musimy oczywiście przykręcić z jednej tej strony. Sami zobaczycie, będziecie to odkręcać telefon, a krótsze z drugiej strony. Jest akurat 6, to sobie później zobaczymy. I teraz podwadzamy tutaj naszą obudowę. Ale wcześniej zabierzemy się tutaj za naszą klawiaturkę numeryczną. Podwadzamy klawiaturkę numeryczną i odklejamy ją całą. I później odkręcamy sobie 4 śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. I odkręcamy sobie te śrubki. Jest to mniejszy rozmiar śrubek gwiazdkowych niżeli właśnie jak w Nokii 3 czy 10, więc musimy mieć kilka śrubokrętów, jeśli chodzi o ten model telefonu. I odkładamy sobie te wszystkie śrubeczki na bok. I teraz już możemy się śmiało zabrać do demontażu naszego tyłu. Tutaj podwadzamy tą całą ramkę. Podwadzamy sobie ją do góry. I teraz ściągamy ją na dół. Ją troszkę odhaczyliśmy, teraz ściągamy na dół tą całą tę ramkę i wyciągamy tutaj na drugą stronę i odkładamy na bok. Teraz zajmiemy się tutaj podwadzeniem tej całej obudowy. Tu są z boku, widzimy blokady. Tu widzimy, jest jedna. Podwadzamy ją. Na samym końcu jest druga. Tutaj podwadzamy. Nie wiem, czy widzicie, bo jest coś ciemno. Druga strona przechodzimy sobie. I robimy to samo tutaj. O, i widzimy, że ta tylna ramka nam tutaj odchodzi. I tu na niej mamy głośnik główny, zasięg. I odkładamy sobie to na bok. I teraz tu jest tasiemka. Odblokowujemy ją. Wyciągamy. I tak to wszystko wygląda. Teraz mamy płytę główną. Żeby płytę główną tutaj wyciągnąć z tej naszej ramki, tu mamy, widzimy, jedna blokada, druga, tu jest trzecia.
podwadzamy między tymi blokadami. O, i widzimy, że nam to wszystko fajnie. I z drugiej strony też podwadzamy. I ta płyta główna nam fajnie tutaj skakuje. I teraz sobie odpinamy naszą tutaj tasiemkę. I odkładamy naszą płytę na bok. Teraz nie będziemy już odkręcać naszych tutaj śrubek, żeby odłączać jeden element od drugiego, tylko przejdziemy sobie od razu do naszej tutaj przedniej obudowy i pokażę Wam najważniejszy demontaż, który będzie Wam właśnie przydatny. Podwadzamy tutaj przednią obudowę. Tu w jednym rogu i tutaj w drugim. Tu nie ma żadnych śrubek, więc na luzie sobie podwadzamy. Tutaj wciskamy dość mocno. I widzimy, jedna strona została już ściągnięta. Teraz przechodzimy na drugą stronę dość delikatnie i robimy to samo po drugiej stronie. Z tym, że pamiętajcie, by to robić na samym końcu w rogach, dlatego że w ten sposób, jeśli nawet będziecie używać dość dużej siły, to po prostu nie uszkodzicie naszego wyświetlacza. I tutaj sobie widzimy, nasza Xperia została poprawnie zdemontowana, praktycznie już cała. I tutaj sobie podwadzamy naszą tasiemkę. Tu mamy dotyk, jeśli chcemy wymienić teraz w tym czasie możemy sobie już dotyk wymienić. Jak widzimy, bardzo prosto. I tu nasz wyświetlacz. Tutaj pod taśmą widzimy drugą taśmę. I tu podwadzamy i wysuwamy. I jeśli chcemy nasz wyświetlacz tutaj wymienić, to oczywiście sprawdźmy sobie dokładnie, gdzie możemy go podwadzić, by nie uszkodzić tego wyświetlacza. Tu widzimy, że w tym przypadku są te bolce tego wyświetlacza, które wychodzą tak na zewnątrz i w ten sposób możemy je podwadzić, także myślę, że dzięki temu nie uszkodzimy naszego wyświetlacza. O, widzicie? I jedziemy delikatnie do góry, tylko uważajmy. Teraz spróbujemy z drugiej strony. Czy nam się to uda? Jeśli chodzi o wyświetlacz, jest bardzo delikatny. Nawet widzę, że bardzo jest tutaj czuły. Więc najlepiej sobie czymś tutaj podwadźcie. Nawet wykorzystajcie sobie klawiaturkę. Jak Wam tutaj nie szkoda. O, widzicie, że nasz wyświetlacz tutaj został w prawidłowy sposób wyciągnięty. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejny filmik z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!